Nazywam się Krystian Madejski, jestem fotografem. Swoje wykształcenie fotograficzne zdobyłem na kursach betterphoto.com, na wyjazdach plenerowych pod kierownictwem Williama Neala oraz na uczelni w Krakowie Akademii Fotografii. Moim pierwszym kontaktem z fotografią był wręczony przez mojego ojca aparat fotograficzny AMI, średnioformatowy, bardzo prosty. Dawał mi on niesamowitą radość jako dziecku. Wykonywałem setki zdjęć różnego rodzaju i w domu, i rodziny, i podczas zabawy, w czasach z rodzicami. Marek Aureliusz powiedział: to, co słyszymy, jest opinią, a nie faktem. To, co widzimy, jest punktem widzenia, a nie prawdą. Wydaje mi się, że poszukiwanie prawdy leży na punkcie stycznym i tym punktem stycznym jest fotografia. Chciałbym serdecznie powitać wszystkich w tym szczególnym dla mnie dniu, moich 45 urodzin, oraz w dniu otwarcia mojej pierwszej wystawy fotograficznej 365 dni, 365 fotografii. Projekt 365 dni, 365 fotografii dojrzewał w mojej głowie od wielu lat. To jest forma pamiętnika, to są kartki pamiętnika. Jedna fotografia przekaże więcej niż 1000 słów. Był taki jeden dzień szczególnie. To był dzień, kiedy miałem wypadek samochodowy. Jeszcze nie miałem zrobionej tej fotografii. Jechałem autem i obróciło mnie 2 razy, wyleciałem w powietrze, 3-krotnie się obróciłem w powietrzu, spadłem. Okazało się, że trwało to zaledwie 5 sekund. Po tym zdarzeniu wysiadłem z auta o własnych siłach, nic się nie stało. W ostatnie sekundy, które wydawało mi się, że nie będę żył zaraz, to jednak byłem jakiś z tym pogodzony. Udało mi się jakoś tak to wszystko powiązać. Nie byłem ani spięty. Po prostu czekałem na to, co się zaraz może wydarzyć. Wysiadłem, porozmawiałem z ludźmi i zrobiłem zdjęcie auta poczaskanego. W miejscu, gdzie mieszkam, w Kalmarze, jest bardzo dużo ptaków, dużych ptaków, czaple oraz żurawie. Jechałem do miasta na rowerze, miałem ze sobą aparat z teleobiektywem. Nad brzegiem morza zobaczyłem czaple. Zatrzymałem się i mówię, takich zdjęć to już naprawdę mam bardzo dużo. Coś by trzeba było jakoś inaczej te czaple ująć. Chciałem zawsze mieć czaplę ujętą w zielonych drzewach, ponieważ kontrast skrzydeł bardzo ładnie się komponuje z drzewami, ale żeby nie było sytuacji takiej, że są tylko drzewa, tylko żeby ona była w świetle. Mówię, podejdę do niej, żeby może zmieniła jakoś pozycję i muszę powiedzieć, że podchodząc do czapli, czapla zmieniła 4-krotnie pozycję i przy 5. pozycji usiadła mi dokładnie w miejscu, gdzie sobie wymarzyłem i powiem, że zrobiłem zdjęcie, które chciałem. Bardzo się z tego cieszyłem. Ta fotografia dała mi taką wewnętrzną radość. Może nawiążę jeszcze najpierw do Ansela Adamsa. On zawsze mówił, że każdą fotografię trzeba wizualizować.
Jest to proces, który wydaje mi się jest bardzo ciężkim procesem, natomiast mnie udało się, jestem przekonany, zrealizować w swoim życiu taką jedną fotografię. To była fotografia sarny. Przygotowałem aparat fotograficzny wraz z odpowiednimi, dobranymi obiektywami pod kątem wykonania jednej fotografii, w której miała być pokazana sarna zasłonięta częściowo przez liście. Wiedziałem, że muszę podejść do sarny na tyle blisko, żeby wypełnić ją w całości kadr. Z drugiej strony, wiadomo, sarny są bardzo lękliwe, nie mogłem podejść za blisko. Powiem, że po praktycznie 15 minutach, kiedy o tym myślałem, wyszedłem na spacer, obróciłem głowę, zobaczyłem sarnę, wykonałem jedno zdjęcie i właśnie było to zdjęcie. Bardzo dużo fotografii, które wykonuję, to są fotografie typowo abstrakcyjne, powiązane z fizyką, z matematyką, z grą świateł, odpowiednim doborem soczewek, czyli niejako ta wiedza inżynierska bardzo dużo wpływa na tą fotografię i powiem, że właśnie ta fotografia została bardzo wysoko oceniona przez moich prowadzących w trakcie studiów na Akademii Fotografii oraz powiem, że w dużej mierze odbiorcy właśnie te fotografie najbardziej lubią. Bardzo mocno wpłynął na mnie wyjazd przed 8 laty do Szwecji, gdzie aktualnie mieszkam, na osiedlu, gdzie jest praktycznie 30 różnych nacji i chcę zrealizować temat Moja nowa ojczyzna, czyli taki mój punkt widzenia na to miejsce, gdzie się znajduję oraz ludzi, którzy mnie otaczają. Dla nich też jest to nowa ojczyzna oraz rytuały. Te dwa tematy są przede mną. Natomiast na pewno wiem, że będę rozbudowywał portfolio fotografii abstrakcyjnych z całą pewnością, bo się w tym doskonale czuję. Potrafię w miejscu, gdzie ktoś zupełnie nie widzi jakiejś możliwości wykonać zdjęcie, które może być niezrozumiałe dla widza, ale jest dzięki temu niesamowite.